We have some questions tonight, but if you have more questions for the future, please send them in so we have a supply, or if you have suggestions for short talks, let me know. Mamy na dzisiaj trochę pytań, które my się zajmiemy. Jeżeli macie kolejne pytania, możecie wysyłać je tutaj do bazy. Zajmiemy się nimi w przyszłości. Jeżeli są to jakieś krótkie tematy, o których możemy porozmawiać, może poruszymy jeszcze je dzisiaj. Okay, so the first question is that there is often an instruction, observe your own mind and find out how it is. Pierwsze pytanie dotyczy instrukcji, która często jest powtarzana, która mówi: obserwuj umysł i sprawdź, jaki jest, czy jaką się przejawia. And the question is, this open sitting practice the same as or different from Guru Yoga? Czy taka praktyka otwartego siedzenia jest taka sama, czy różna od Guru Yogi? So the sub question is, in Guru Yoga, do we analyze or not? Mam takie pytanie wynikające z tego, to czy w Guru Jodze analizujemy, czy nie? Because if we say find out how your mind is, that might indicate a kind of analysis. Kiedy mówimy odkryj, jaki jest umysł, czy jak się przejawia umysł, sugeruje jakąś analizę. The problem, of course, is that as soon as we start to look for something, we start to highlight the qualities that we imagine will belong to what we're looking for. Problem jest taki, że w momencie, kiedy zaczynamy szukać, od razu bardziej skupiamy swoją uwagę, czy bardziej wyróżniamy cechy tego, co nam się wydaje, że szukamy. We want to see how the mind is. My chcemy po prostu ujrzeć, jaki jest umysł. The mind will reveal itself. Umysł ukaże się sam. There is a double edge to this. To jest obosieczny miecz. Because we know when we study the view that the mind is empty and full. Studiowanie poglądu sprawia, że wiemy, czy mamy to przekonanie, że umysł jest jednocześnie pusty i pełny. It has these two aspects of primordial purity and immediate presence. Ma swoje dwa aspekty: pierwotnej czystości oraz natychmiastowej obecności. Immediate presence means that whatever is occurring, it's always all together and at just now. Natychmiastowa obecność oznacza, że cokolwiek, co się dzieje się naraz, w tej chwili, konkretnie teraz. The mind shows itself by not showing itself. Umysł zasadniczo ukazuje się poprzez nieukazywanie się. This is not a trick. To nie jest żadna sztuczka. The prime example we have for trying to indicate this is again the mirror. Podstawowym przykładem, który próbuje w jakiś sposób nakierunkować nas na to, jest właśnie zwierciadło. The mirror shows itself by showing what it isn't. Zwierciadło ukazuje się poprzez pokazywanie tego, czym nie jest. It shows reflections. Ukazuje odbicia. The mirror is not made out of reflections. No, zwierciadło nie jest stworzone z odbić, but the reflections show the clarity of the mirror. Odbicia jednak ukazują właściwości lustra. And this clarity is able to operate because the mind doesn't have any fixed content. Przepraszam, The mirror doesn't have any fixed content. Przejrzystość, nie właściwość, tylko przejrzystość lustra. I ta przejrzystość w ogóle może mieć miejsce, ponieważ zwierciadło pozbawione jest jakiejkolwiek własnej, wrodzonej zawartości. In the same way,
our mind has no fixed content. W ten sam sposób nasz umysł nie ma trwałej zawartości. We have many different feelings, memories, reflections, plans. Mamy wiele różnych myśli, refleksji, wspomnień, planów, But none of these define our mind. żadne z nich jednak nie są w stanie określić naszego umysłu. They might indicate a certain pattern of our personality or our sense of self at this particular time. Mogą one wskazać na jakiś konkretny aspekt nas, który przejawia się w danym czasie. So I might feel sad. Mogę na przykład czuć się smutny. So I can say, I am sad. Mogę powiedzieć, jestem smutny. Maybe thinking about the past, difficulties that were once there. Myślimy o przeszłości, o trudnościach, które pojawiły się w tej przeszłości. It is as if this sadness is completely filling me. Jest tak, jakby smutek całkowicie mnie wypełnił. But then the phone rings and some friend has called and I'm very happy to hear their voice. Następnie dzwoni telefon, odbieram, to dzwoni jakiś przyjaciel, bardzo cieszę się słysząc jego głos. And if I open to connecting with this person, the sadness fades away. Otwierając się na połączenie z tą osobą, no, smutek, przez to otworzenie się, smutek zanika. This is possible because the mind itself was not sad. The mind was offering hospitality or space to the sadness. Jest to możliwe dlatego, że umysł sam z siebie nie był smutny. Umysł zapewniał tylko gościnę poczuciu smutku. And the mind does this because the mind is empty. Umysł ma tak, robi tak, ponieważ jest pusty. And because of that, it can be hospitable. It gives space to things which are arising. Dzięki temu może być gościnny, może zapewniać przestrzeń na rzeczy, które się pojawiają. And it shows them because it is clear. Ukazuje je, ponieważ jest przejrzysty. It is transparent. That is to say, the appearance manifests in an unobstructed way through the clarity of the mind. Moglibyśmy inaczej powiedzieć, że jest przezroczysty, że zjawiska manifestują się niezakłócone w przejrzystości umysłu. When you have a lot of cloud in the sky, the light of the sun is mediated through the cloud. Kiedy na niebie jest bardzo dużo chmur, wtedy światło słoneczne jest zapośredniczone przez tą gęstą pokrywę chmur. But when the sky is clear, the light fully shines through. We say the sky is clear, the mind is clear, means that the illuminating capacity of our awareness is not blocked by encountering any fixed traces. Kiedy niebo jest przejrzyste, widzimy światło przejrzyście. Tak samo jest z umysłem. Kiedy umysł jest przejrzysty, wtedy możemy napotkać światło obecności, nie rozbite o żadne utrwalone ślady. And so what is revealed is what is occurring. To, co się ukazuje, jest tym, co właśnie ma miejsce. However the mind arises, Jakkolwiek, it is what shall we say? It is allowed. It comes as it comes. jakkolwiek by umysł się nie ukazywał, na wszystko jest, nazwijmy to, pozwolenie. Wszystko może przyjść takie, jakie przychodzi. So from the text, we're familiar with the idea that the essence, the root essence of our having anything at all is the empty, open mind. Jeżeli studujemy teksty, możemy dowiedzieć się, że podstawą czy tym korzeniem jest otwarty umysł. And the nature of this openness is clarity, is the way in which
without any modification, without any editing or alteration, appearances come as they come. Naturą tej otwartości jest przejrzystość, to znaczy, że w takiej niezakłóconej dokładności zjawiska mogą pokazywać się takie, jakie się ukazują. And the third aspect, which is described in the text, is an all-pervading compassion or all-pervading kindness. Trzecim aspektem, który tutaj jest opisywany w tekstach, jest przenikająca wszystko dobroć czy współczucie. This means kindness and hospitality to everything. To oznacza również tę gościnność na wszystko. To happy thoughts, to sad thoughts, to selfish thoughts, to generous thoughts. Gościmy szczęśliwe myśli, gościmy smutne myśli, gościmy samolubne myśli oraz szczodre myśli. However you are is welcome. Jaki byś nie był, to jest to mile widziane. Because how you are is an illusory appearance, an apparition, like a mirage. Ponieważ to, jaki jesteś, jest tylko złudnym ukazaniem, jest mirażem w tej przestrzeni. Because of this, when we're doing our practice, we don't need to change how our mind is. Z tego powodu, kiedy wykonujemy praktykę, nie musimy wcale zmieniać tego, jak manifestuje się nasz umysł. Just as the mirror doesn't react to whether the reflection arising in it is beautiful or ugly, Tak samo jak zwierciadło nie reaguje na to, czy obraz, który odbija, jest piękny czy brzydki, so the mind, as awareness, is not reacting to the content of the mind as liking it because it's one way and not liking it because it's another. tak też obecność umysłu nie reaguje na zawartość manifestującą się w nim i w jeden sposób, kiedy je lubi, i w drugi, kiedy tej zawartości nie lubi. Everything is welcome Wszystko jest mile widziane, because it's passing through. ponieważ wszystko mija. If the content of the mind was going to fix and set like cement, then maybe we wouldn't be so generous. Jeżeli zawartość umysłu byłaby zacementowana w naszej świadomości, może nie bylibyśmy tak otwarci. So we say, happy to see you, and you're going. Bye bye. Happy to see you. Bye bye. Więc z jednej strony mówimy, dobrze cię widzieć, z drugiej, do widzenia. Dobrze cię widzieć, na razie. The impermanence of the contents of the mind can allow us to relax, because even if we like something, we can't hang on to it. Even if we don't like it, it's going to go. Nietrwałość zawartości umysłu jest tym, co pozwala nam się zrelaksować, ponieważ nawet jeżeli coś lubimy, no to tego nie zatrzymamy. A jeżeli czegoś nie lubimy, to i tak będzie musiało pójść. So if we want to see how our mind is, we don't have to analyze. Jeżeli chcemy ujrzeć, jakim jest nasz umysł, nie musimy poddawać go analizie. You're just sitting and many things are occurring. Po prostu siedzimy, wiele rzeczy się dzieje, Coming and going. przychodzą i odchodzą. As the text say, self-occurring and self-vanishing. Tak jak nazywają to teksty, one są samodziejące się, samopowstające i samozanikające, samorozpuszczające się. Unless we're maybe sitting and trying to solve a problem, most of the time our thoughts just arise and then go. Nie siedzimy i nie próbujemy tu rozwiązać żadnego problemu. Przez większość czasu takiej praktyki siedzimy, a myśli przychodzą i odchodzą. We don't intentionally make them arise and they just go by themselves. Nie wywołujemy ich intencjonalnie i pozwalamy im odejść samym z siebie. So with this we can see
my mind is not full of any content, to pozwala nam zobaczyć, że nasz umysł nie jest pełen zawartości. and the content which is arising is ungraspable because it's already going. I że zawartość, która powstaje, jest nieuchwytna, ponieważ jeszcze dobrze nie została, a już idzie. Because I can't catch the content, Dlatego, że nie mogę pochwycić tej zawartości, I can just see it. mogę ją po prostu ujrzeć. And I can see it with an even attention. Mogę widzieć ją taką bardzo zrównoważoną, wyrównaną uwagą. Nothing which occurs has advantage or disadvantage. Nic, co się dzieje, nie ma przewagi albo nie jest na straconej pozycji. Now, this is the view of awareness. Tak prezentuje się pogląd obecności. This is not how our ego sees it. To nie tak widzi to nasze ego. The ego is full of bias. We like some things more than others. The ego gets involved with hopes and fears. Ego jest bardzo uprzedzone, lubi jedne rzeczy, a drugich nie lubi. Jest zajęte nadziejami i obawami. So whenever we find that we are tumbling around in this movement of thoughts, we simply relax on the out-breath. Kiedy tylko odkryjemy, że znowu jesteśmy uwikłani w ten cały galimatias myśli, czy w ten tok myśli, naprawdę wystarczy, że rozluźnimy się wraz z wydechem. Or if we have more experience, we can stay in the complexity of attachment. Jeżeli mamy trochę więcej doświadczenia, możemy też pozostać w tej złożoności przywiązania. Not observing, but being aware that each moment of this complexity and seeming involvement is itself vanishing. I zdając sobie sprawę, że każda kolejna zachodząca chwila tej zawiłości zaangażowania tak naprawdę sama zanika, sama się rozpuszcza. So this is the middle way. Appearances occur or experience occurs. To jest droga środka. Zjawiska jawią się, doświadczenia mają miejsce. But it doesn't establish anything. Ale nie ustanawiają nic. Appearances are the appearance of emptiness. Zjawiska są zjawiskami pustki. Because the essence is empty. Ponieważ esencja jest pusta. So simply by sitting again and again and letting your own mind show you its ceaseless capacity to show more and more and more. Po prostu siedząc i pozwalając umysłowi pokazać swoją nieustanną, niezmienną sposobność pokazywania ciągle to nowych rzeczy. You see, your mind is not like your wallet. Możemy zobaczyć, że nasz umysł nie działa tak jak nasz portfel. When you take some money out of your wallet, you have less money in the wallet. Jeżeli wyjmiesz pieniądze z portfela, w portfelu będzie mniej pieniędzy. Eventually the wallet is empty. Nawet ostatecznie możesz opróżnić portfel. But the mind doesn't get empty. Umysł nigdy się nie opróżni. It is empty in its fullness. It is full in its emptiness. Umysł jest pusty w swej pełni, jest pełny w swej pustce. So for the ego, there is a strong polarity between something and nothing. Ego funkcjonuje w bardzo silnej biegunowości czy polaryzacji czegoś i niczego. If it's one, then it's not the other.
Jeżeli coś jest jednym, to nie może być drugim. If you've got something, some money in your wallet, then it's not empty. Jeżeli w portfelu masz pieniądze, to portfel nie jest pusty. But the non-duality of something and nothing means that although many experiences arise, nothing truly existent has occurred. Niedwoistość czegoś i niczego oznacza, że choć dzieje się bardzo wiele rzeczy, nic tak naprawdę nie jest nimi ustanowione. So the reason for explaining this point again and again is if you have at least an intellectual clarity, then when you're sitting in the practice, instead of analyzing and trying to make sense of it, you just try to see with the view of which is the lineage transmission. Powodem, dla którego tłumaczy się to raz po raz, jest to, że jeżeli będziemy mieli chociaż najdrobniejsze intelektualne zrozumienie tego, to kiedy będziemy siedzieć w praktyce, nie będziemy popadać w analizę tego, co się dzieje, tylko pozostaniemy obecni, obserwując, co się dzieje. I to jest zgodne z linią przekazu. So the next question is, have you ever witnessed a miracle? If so, please tell us about it. Następne pytanie, czy kiedykolwiek widziałeś cud? Jeżeli tak, to czy możesz nam o tym opowiedzieć coś? I have never experienced a miracle like someone walking on water or bringing the dead back to life. Nigdy nie widziałem żadnego cudu pokroju chodzenia po wodzie albo przywracania życia zmarłym. But I have had many unordinary experiences. Mam jednak wiele niecodziennych doświadczeń. For example, the items on my altar used to move around a lot by themselves in the night. Na przykład przedmioty na moim ołtarzu bardzo często same wędrowały z miejsca na miejsce. And this was particularly the case when I lived with Sia Lama. Miało to miejsce w szczególności intensywnie, kiedy mieszkałem z Sir Lamą. And I said to him, Rinpoche, what does this mean? Zapytałem go, Rinpoche, ale co to znaczy? And he said, what do you want it to mean? A on powiedział, a co chcesz, żeby znaczyło? Everything in samsara is an interpretation. Wszystko w samsarze jest interpretacją. Inside relative truth, everything depends on what kind of story you tell according to your mood, your karma, and so on. W relatywnej prawdzie wszystko zależy od tego, jaką historię opowiesz, jaką masz karmę, jaki masz nastrój danego dnia. The second part of the question is, do you consider mudras helpful? If yes, which ones in particular? Czy druga część pytania, czy raczej drugie pytanie od tej samej osoby, czy uważasz, że mudry są pomocne? Jeżeli tak, to jak je wykonywać, czy w jakim kontekście? Mudras are conventional. Mudra to też konwencja. They are gestures made by the hands and particularly the fingers. Są to gesty, które wykonujemy rękoma, w szczególności palcami. It's a way that many parents communicate with children. Jest to też sposób, w którym wielu rodziców komunikuje się ze swoimi dziećmi. When the child is making a lot of noise, we say, shh. This is a mudra. Kiedy dziecko hałasuje, robimy cii, i to też jest mudra. So the mudra is a conventional sign which the child learns to interpret. Mudra to konwencjonalny znak, który na przykład dziecko w tym kontekście uczy się interpretować. So you can learn and memorize many
different gestures with your hand, and they will be meaningful to you or to other people who have learned the same gestures. Można nauczyć się wiele różnych gestów rękoma i one będą miały bardzo duże znaczenie dla ciebie, których się ich nauczyłeś, oraz dla innych ludzi, którzy też się ich nauczyli. But of course, you are then somebody who is doing something. Oczywiście wtedy znowu jesteś kimś, kto robi coś. The gesture will be reassuring yourself of the power of your activity. Gest będzie utwierdzał ciebie samego w mocy twoich działań. So when we take our hand and put the thumb over the two middle fingers, then this is a mudra for control. Kiedy złączymy kciuk z dwoma środkowymi palcami, z środkowym i serdecznym palcem, jest to mudra kontroli. Particularly putting demons under your power. W szczególności służy do władania demonami czy okiełznywania ich. So we have to hope that the demons also went to Dharma school to learn the meaning of the mudra. Musimy mieć nadzieję, że demony też uczyły się dharmy na tyle, żeby wiedzieć, co znaczy ta mudra. But perhaps more important is just to allow the free movement of your body. Dużo ważniejszym jest, żeby nauczyć się tego, żeby ciało poruszało się swobodnie. Our body is part of the environment. We are non-dual with everything around us. Nasze ciało jest częścią otoczenia. Jesteśmy niedwoiści z wszystkim, co jest dookoła nas. And so our body expands and contracts according to the mood. Dlatego nasze ciało albo wychodzi na zewnątrz, albo zawęża się zgodnie z naszymi nastrojami. And these spontaneous mudras are more likely to be freely connective between you and the environment than something conventional. I te spontaniczne mudry będą będzie to dużo bardziej pewne, że one nawiążą jakieś połączenie, czy będą ułatwiały jakieś połączenie niż konwencjonalne mudry. So then next question, is psychotherapy useful as an adjunct or a support for Dzogchen? Następne pytanie, czy psychoterapia jest pomocna jako równoległa, czy może być stosowana równolegle z praktykowaniem Dzogchen, czy może też wspierać Dzogchen? Perhaps the most useful aspect of psychotherapy in relation to meditation is that it should help you to see your own belief system. Najbardziej pomocnym aspektem psychoterapii w kontekście praktyki Dzogchen jest to, że może ona pomóc nam zobaczyć nasz system przekonań. A great deal of our understanding of the world is summative. That is to say, we take many different experiences and we add them together to formulate some conclusion. Bardzo duża część naszego życia, naszego doświadczenia jest taka podsumowująca. W sensie bierzemy wiele różnych wydarzeń, wiele różnych czynników i tworzymy z nich takie pełne obrazy, takie podsumowania. So you might believe, my father was always very busy. He wasn't really interested in me. Możemy na przykład dojść do wniosku pod tytułem mój ojciec był zawsze bardzo zajęty, wcale się mną nie interesował. So the first part of that sentence is quite probably an accurate description. A pierwsza część tego zdania prawdopodobnie będzie bardzo dokładnym opisem tego, co się działo. The father was busy doing many different things. Ojciec był zajęty, robił różne rzeczy. The second part of the sentence is an interpretation or a conclusion. He wasn't interested in me. Druga część tego zdania jest interpretacją, wnioskiem. Nie był zainteresowany mną.
So that may be the emotional or the affectively driven conclusion that the young person came to. To może być emocjonalny, efektywny wniosek, do którego jakaś na przykład młodsza osoba mogła dojść. For example, when I was young, my father used to have to go to work also on Saturday morning. Kiedy byłem młody, mój ojciec musiał chodzić do pracy jeszcze w soboty rano. And I wanted him to do something with me. Chciałem, żeby poświęcił mi trochę czas, porobił coś ze mną. And he would say, well, money doesn't grow on trees. A on mówił, no cóż, pieniądze nie rosną na drzewach. I have to go to work to get the money to buy you the football that you would like to kick with me. Ja muszę iść do pracy, żeby zarobić pieniądze, za które kupię ci piłkę, którą chciałbyś ze mną pokopać. Because I'm at work, I can't kick the football with you, but you have a football to kick because I'm at work. Przez to, że jestem w pracy, nie mogę kopać z tobą piłki, którą ci kupiłem, ale za to przynajmniej masz jakąś piłkę do kopania. So then we might later be able to see, oh, dad was quite interested in me. That's why he wanted to get me the football. Można dojść do wniosku, o tak, mój ojciec się, bo bardzo obchodziłem swojego ojca, interesował się mną, chciał kupić mi piłkę. But the child, in their sadness at not being able to play with their dad, can elaborate a false conclusion. Ale dziecko, które jest wewnątrz swojego smutku, może dojść do tego błędnego wniosku. So these kind of beliefs develop very easily, and most people seem to carry them about being unloved or treated harshly or badly. A bardzo łatwo jest dojść do takich wniosków i wielu ludzi nosi je ze sobą przez życie, uważając, że na przykład nie zasługują na miłość. So that a traumatic situation, which maybe doesn't last very long, becomes definitive of the truth of my childhood. Przez to traumatyczne wydarzenia, które mogą nawet nie trwać bardzo długo, stają się nagle definiującymi nasze całe dzieciństwo. So by talking about childhood and looking at it from different points of view, maybe doing some drawings about it, doing some dramatic enactment, we start to see that there were many, many factors in operation. But I joined the dots and made my own particular intense interpretation. Mówiąc o dzieciństwie, czy na przykład podczas terapii, czy na przykład rysując te wydarzenia z dzieciństwa, czy odgrywając jakieś sceny z dzieciństwa, możemy zobaczyć, czy jest to proces, który pozwoli nam zobaczyć, że to, co się działo, zostało przez nas połączone liniami w jakiś bardzo konkretny obraz. Oh, in Dharma, we're always thinking about cause and effect, that all compounded things arise from causes. W Dharmie mówimy cały czas o przyczynie i skutku, że wszystkie złożone rzeczy powstają na bazie przyczyn. And very often our intense belief is putting too much importance into one causal factor, when in fact many other causal factors were operating. Bardzo często możemy zobaczyć, że nasze przekonania sprawiają, że przykładamy zbyt dużą wagę do jakichś konkretnych przyczyn, gdzie tak naprawdę tych przyczyn było bardzo wiele. So then the next part of this question is how to introduce children to the Dzogchen view, what topics at what ages? Takim kolejnym pytaniem tutaj w tym kontekście jest też w jakim wieku można powiedzieć dzieciom o naukach Dzogchen? Jakie tematy jest dobrze poruszyć w jakim momencie? This is really quite
an important area, because the transmission of the Dharma in families to the next generation is often not very smooth or successful. To jest dość skomplikowane i ważne pytanie, ponieważ przekaz dharmy pomiędzy członkami rodziny czy w kolejnych pokoleniach bardzo często nie jest zbyt udany. So I personally think that with the very small children, the 5 elements is a good place to begin. Kiedy mówimy o bardzo małych dzieciach, możemy na przykład zacząć od poruszenia tematu 5 elementów. So small children usually like to bang things together and make a noise. Dzieci bardzo często lubią na przykład uderzać rzeczami o siebie, robić hałas. And they have the tension of the muscles and the noise and the excitement. Jest napięcie mięśni, jest hałas, jest podekscytowanie. And this kind of gesture, when they are in the bath, it has water splashing everywhere. Na przykład, kiedy postępują tak samo w wannie, no to w sensie, kiedy się kąpią, no to rozrzucają wszędzie, rozpryskują wszędzie wodę. But the little pieces of colored wood bang together don't splash. Kiedy zaś uderzamy o siebie małymi kolorowymi kawałkami drewna, no to one się nie rozpryskują. So we have earth and water, and then we have hot. If the radiator on the wall is hot, we say, oh, hot, hot. Mamy ziemię, mamy wodę, mamy gorąco, kiedy na przykład mamy gorący grzejnik, mamy ogień. And this is always a way of encouraging the sense of you are moving in a world with many different aspects, and you will have to move in a different way with different phenomena. Jest to sposób na wprowadzenie dziecka w to, że porusza się ono w świecie, czy jakby wchodzi w świat, w którym operuje bardzo wiele różnych aspektów i że z różnymi zjawiskami będzie musiało poruszać się w inny sposób. So with small children, they start exploring how to go down the stairs. Małe dzieci na przykład próbują schodzić ze schodów. Sometimes they sit on a stair and bump down onto the next one, going from their bum to the next to the next. Na przykład siadają i po prostu tyłkiem zsuwają się na każdy kolejny stopień. And sometimes children turn around and try to go down backwards. Niektóre dzieci próbują jakby zejść tyłem. And sometimes going down head first, bumping and rolling. Albo po prostu zrzucają się trochę głową w dół i tak próbują się troszkę zsunąć po tych schodach albo stoczyć. These are very important because once you can stand up and go down step by step, you usually don't bump down the stairs unless you're drunk. To dość ważne, żeby to ujrzeć, ponieważ kiedy już nauczymy się schodzić ze schodów i po prostu robić krok za krokiem, to zwykle nie rzucamy się, czy nie staczamy się z nich, no chyba że jesteśmy bardzo pijani. Because from the Dzogchen point of view, conventional truth becomes a restriction on the possibilities of intuitive response, which will be fresh. Z punktu widzenia Dzogchen konwencja staje się jakby takim ograniczeniem na ścieżce do intuicyjnej odpowiedzi na warunki, która jest bardziej świeża. Then there are also many different kinds of children's stories. Są różnego rodzaju historie dla dzieci. So I just had this new book that I did with my colleague Amanda Libus called Proud Little Cloud. Wydaliśmy właśnie z przyjaciółką Amandą Libus książkę Proud Little Cloud, czyli Mała Dumna Chmurka. And the book is full of Buddhist images and ideas without
it being presented in a teaching kind of way. It's just, here is the open sky. Ta książka jest pełna różnych buddyjskich koncepcji, jednocześnie nie próbując być taka stricte buddyjsko-pedagogiczna. Po prostu wychodzi od takich prostych założeń, typu tu jest czyste, otwarte niebo. So, everything is dharma. Wszystko jest darmo. Cooking is dharma. Gotowanie jest darmo. With children at various stages, you can let them eat the raw ingredients of a cake and then eat the cake after it's cooked. Kiedy dziecko jest na jakimś troszkę, nie wiem, może już takim późniejszym etapie rozwijania, czy zależy po prostu od etapu, ale można na przykład wziąć je, kiedy przygotowujemy ciasto albo tort, no i najpierw spróbować surowe składniki tego ciasta, a potem spróbować, jak smakuje upieczone, zmieszane i upieczone ciasto. So in this way you can highlight cause and effect. W ten sposób możemy bardzo ładnie podkreślić przyczynę i skutek. And the more we see cause and effect, the more we see that the effect also becomes the cause of something else. Im bardziej dostrzegamy przyczynę i skutek, tym bardziej też widzimy, że skutek jest też przyczyną kolejnych rzeczy, kolejnych skutków. Because if you eat a lot of the raw cake mix, you might get a sore stomach. Jeżeli zjesz bardzo dużo surowych składników ciasta, no to rozboli cię żołądek. It's not bad, but it can be difficult to digest. Nie są złe same z siebie, ale mogą być bardzo ciężkie do strawienia. Dharma is always about how it is. Dharma zawsze mówi, czy prowadzi do tego, jak jest. And we try to live by working with circumstances. Próbujemy żyć zgodnie z okolicznościami. And one of the things many children experience is a frustration and anger that the world doesn't conform to their idea. Wiele dzieci doświadcza takiej frustracji czy złości, kiedy świat nie dostosowuje się do ich koncepcji. And then the parent has to say again and again, but look, sweetie, just look at what is in front of you. Wtedy rodzic musi raz po raz mówić: kochanie, zobacz jak jest, zobacz co jest przed tobą. If you've got a game of some kind, like a jigsaw puzzle, Jeżeli mamy jakąś grę albo zabawę, jak na przykład puzzle, you have to pay attention to all the pieces. musisz poświęcić uwagę wszystkim kawałkom. You can't put the piece where you want to put it. Nie możesz wsadzić kawałka puzli tam, gdzie po prostu chcesz. It has to go where it fits. Musi wejść tam, gdzie pasuje. So this is very, very helpful for helping children to see that the world has shapes and we work with the shapes that are in the world and they're out there. They're not some mental fabrication. To jest bardzo pomocne, żeby pokazać dzieciom, że funkcjonujemy w świecie pełnym różnych kształtów, które są tam, manifestują się i one nie są tylko wymysłem, naszym wyobrażeniem. All the wars in the world, all the exploitation in the world arises because people believe that their own idea is the truth of the world. Wszystkie wojny na świecie, wszelkie przypadki wykorzystania wychodzą z tego, że ludzie uważają, że ich koncepcja na temat życia i świata jest lepsza czy ważniejsza. That we know who other people are, that these people belong as our servants or our slaves or as part of our country. Z przekonania, że wiemy, kim są inni ludzie,
ci ludzie są podrzędni, ci ludzie są niewolnikami, ci ludzie muszą służyć naszemu narodowi. If you really look, then you see, oh, the patterning of my ideas is like a fantasy world. It doesn't fit the actual world. The actual what? Sorry, because I had a break. It doesn't fit the actual shape of the world, how things truly are. Okay, thank you. Jeżeli im bardziej przyjrzymy się naszym koncepcjom, tym bardziej zobaczymy, że one są jak fantazja, że tak naprawdę mają bardzo mało wspólnego, czy mają bardzo mało punktów stycznych z faktycznym manifestującym się światem. So we have to work out how to have an imagination which can develop new shapes on the basis of our mental energy, and at the same time have an accurate perception of how the shapes in the world are. Dlatego musimy rozwinąć z jednej strony wyobraźnię, która pozwala nam w jakiś sposób jakby tworzyć czy ewoluować nowe kształty zgodnie z okolicznościami, zgodnie z też naszym nastrojem, z tym, jak się w tej chwili jawimy, ale z drugiej strony mieć tą dokładną percepcję, widzieć, co się manifestuje, co jest w świecie dookoła nas. That is to say, sometimes we need to mobilize our energy and act on the world to change the shape of the world. Czasami musimy aktywować swoją energię tak, by wpłynąć na ten świat, by zmienić kształt tego, co jest dookoła nas. Doing that according to our ideas. Robimy to oczywiście zgodnie z naszymi koncepcjami. And sometimes we have to let go of our idea and just be conditioned by the particular constellation of the weather, or whether there is the restaurant we want to go into is very, very crowded or not. A czasami musimy w pewien sposób odpuścić. Musimy być wraz z tym, jak manifestują się okoliczności. I jakby trochę pozostać z nimi takimi, jak one są. Czy to dlatego, że jest taka, a nie inna pogoda, czy może dlatego, że restauracja, do której chcieliśmy pójść, jest niedostępna. Because in Dzogchen we are not following a fixed rule book about how we should behave, what we should eat, what we should wear, and so on. Przez to, że w Dzogchen nie podążamy za taką żadną listą zasad, żadnym podręcznikiem, który mówi o tym, jak powinniśmy reagować na rzeczy, co powinniśmy jeść, jakie ciuchy powinniśmy nosić. Then we have to work with the circumstances as they occur, and in particular as they occur as interpreted by us. To oznacza, że musimy pracować z okolicznościami takimi, jakie one są, oraz w szczególności z takimi, jakie jawią się nam, czy z tym, jak one się nam jawią. Nobody can tell us the right way to do it. Nikt nie może nam powiedzieć, jak dokładnie to robić. It's just fresh. It's just this. This is what I find myself doing. Bo polega to na świeżości, po prostu na tym, co jest, że na tym, jak znajduję się w tym, co robię, czy co odkrywam, że robię. And if we stay fresh in this moment and in the next moment, Jeżeli pozostaniemy świeżymi w tej chwili, a potem jeszcze w następnej, then the shape of the next moment will hold our attention. wtedy kształt następnej chwili podtrzyma naszą uwagę. And while we are focused in that, we won't be spending our time thinking, oh, did I do the last one the right way? Będąc skupionym na tej świeżości, nie będziemy podpadali w takie martwienie się, czy właściwie zachowałem się na pewno poprawnie chwilę temu? When you're thinking about what you just did, Kiedy myślisz o tym, co przed chwilą zrobiłeś,
You haven't managed to go back in time and change it. Nie cofniesz się w czasie i nie zrobisz tego właściwie. And very probably you're not very connected with the immediate environment around you. Co więcej, przez to, że myślisz o przeszłości, nie jesteś prawdopodobnie świeżo połączony z twoim otoczeniem w tej chwili. You're in a rather mental world, the world of dualistic consciousness. Jesteś w świecie umysłowym, w świecie dwoistej świadomości. That's why we return to the immediacy of the moment again and again. Dlatego powracamy do natychmiastowości chwili kolejny, raz po raz. Some people have very busy minds. Niektórzy ludzie mają bardzo zajęte, takie bardzo czynne umysły. They have many, many thoughts. Mają wiele myśli. If you stay fresh as the thought is arising, it's not a problem. Jeżeli pozostaniesz świeżym w momencie, kiedy pojawia się myśl, to wtedy to nie jest problem. But if you go chasing thoughts, the one who chases the thought is the dualistic attention, and the open clarity of awareness is unavailable. Jeżeli jednak pogonisz za myślą, jeżeli pójdziesz za nią, wtedy to, kto będzie obecny, to obecną będzie dwoista świadomość, a nie świeża obecność. So the last bit of this question is about retreats. Should we do long retreats or short retreats or just one day? What is good? Ostatnia część tego pytania dotyczy odosobnień. Czy warto robić długie odosobnienia? A może lepiej skupić się na krótkich? A może w ogóle starczy tylko odciąć się na jeden dzień? If we go back to what we looked at earlier, that the mirror is revealed through the reflections. Jeżeli wrócimy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że zwierciadło ukazuje się poprzez odbicia, Then in daily life, your body, your voice, your mind are full of different shapes. wtedy zobaczymy, że w codziennym życiu nasze ciało, nasza energia, nasz umysł przyjmują różne kształty. If you recognize these patterns for what they are, then this is your Dharma practice. Jeżeli rozpoznajemy te kształty jako to, czym są, wtedy jest to praktyka dharmy. The panoramic openness of awareness allows your body as you talk and walk to be inseparable from the environment in which you are walking and talking. Panoramiczna otwartość obecności pozwala na to, żeby być jako osoba, w sensie jako ktoś chodzący, mówiący, robiący rzeczy w momencie, kiedy chodzimy, robimy, mówimy. So, by staying present, daily life is nothing more than the revelation of the potential of experience inseparable from the ground. Pozostawanie obecnym w codziennym życiu jest właśnie tym ukazaniem nieoddzielności doświadczenia od podstawy. But of course, in order for this to work, you have to taste the unborn openness of your mind. Oczywiście, by to działało, musimy w ogóle skosztować tej niezrodzonej otwartości naszego umysłu. And it may well be that for you, being in retreat, longer retreat is a good thing. Może być tak, że przebywanie na odosobnieniu albo nawet wykonanie dłuższego odosobnienia po prostu będzie pomocne dla ciebie, będzie tym, co pozwoli ci to ujrzeć. We each have our own karma. Każda z nas ma własną karmę. The complexity of how we are moment by moment is individual.
złożoność tego, jak się mamy z chwili na chwilę, jest bardzo jednostkowa, bardzo indywidualna. All the experiences that any sentient being has in the six realms, all of that experience is inseparable from emptiness. Wszystkie doświadczenia, które czujące istoty mogłyby mieć w 6 wymiarach odrodzenia się samsary, wszystkie te doświadczenia są nieoddzielne od pustki. But in terms of its manifestation, how it arises and what that brings up in the next moment, that is unique to you as you are. Ale w kwestii tego, jak jawią się te rzeczy i jak powiązane są z tym, co stanie się za chwilę, czy jak prowadzą do tego, jest to wyjątkowe tylko dla ciebie, tylko ty widzisz to, jak to się jawi tobie. Say, for example, you were in a car crash and you developed amnesia. Weźmy przykład wypadku samochodowego, w którym wzięliśmy udział i od tego mamy amnezję. You might repeatedly say to people, who am I? Who am I? Możemy raz po raz mówić innym ludziom, kim jestem, pytać się, kim jestem, kim jestem. And they could tell you your name. They found it written in your identity card in your pocket. Oni mogą powiedzieć na przykład, jak masz na imię, bo znaleźli twój dowód w twojej kieszeni czy w portfelu. So it's quite helpful for people to try to help you come back into the body of your memory. Jest to pomocne, że ludzie próbują zaciągnąć cię z powrotem do tego twojego ucieleśnienia wspomnień. So that you can inhabit your conventional identity. Żebyś mógł osadzić się w swojej konwencjonalnej tożsamości ponownie. But if you say, how am I? Jeżeli jednak zapytamy po takim wypadku ludzi, jak się mam, jak jestem, the other person has to say, I don't know. druga osoba odpowie ci, no cóż, nie wiem. In English, when we meet someone else, we often greet them, how do you do? Po angielsku bardzo często, kiedy witamy kogoś, mówimy how do you do, czyli po polsku pytamy, jak się masz. I might look at the other person and have some sense of how they look to me. Mogę spojrzeć na drugą osobę i mieć jakieś wrażenie tego, jak ona dla mnie wygląda. And if I knew the person very well, I might say, oh, you look terrible. I znając tą osobę, mogę mieć takie porównanie i powiedzieć na przykład, o, wyglądasz strasznie. But they then might reply, oh, but I feel fine. A oni mogą odpowiedzieć, może i tak, ale czuję się dobrze. How you are is very intimate and very personal. It is beyond objectification. To, jak się masz, jest bardzo głębokie, bardzo osobiste i jest poza uprzedmiotowieniem. So it means staying close to yourself. Innymi słowy, trzeba pozostać blisko samych siebie. Being present with yourself. Bądź obecny z sobą. Being present as yourself. Bądź obecny jako ty. So when we say from primordial purity, the field, the whole arises as instant presence, this is the revelation of how you are with this environment. Kiedy mówimy, że z pierwotnej czystości ukazuje się natychmiastowa obecność, to jest właśnie to, jak ty jesteś. To jest to, jak w tej natychmiastowej chwili się jawisz. So we have to find out for ourselves. Musimy to odkryć w własnym doświadczeniu. If you employ a technique, it will make something artificial. Jeżeli zastosujemy jakąkolwiek technikę, otrzymamy sztuczny czy wytworzony efekt. So we simply have to be with ourselves. Dlatego, by to odkryć, by odkryć ten stan, musimy być z samymi sobą.
not telling ourselves how we are, nie mówiąc sobie, jak się mamy, but allowing how we are to show itself. lecz pozwalając temu, jak się mamy, ukazać się. And the next question. Our everyday experience is of a body walking in space. Następne pytanie jest takie, że naszym codziennym doświadczeniem jest bycie ciałem przemieszczającym się, chodzącym w przestrzeni. Is this more accurately the space in the mind? Czy można o tym bardziej szczegółowo powiedzieć jako o przestrzeni umysłu? So we are not in space, but space is in the mind. Czyli jakbyśmy mogli powiedzieć, że to nie jest tak, że my jesteśmy w przestrzeni, tylko ta przestrzeń funkcjonowania jest w umyśle? So this question points to the difficulty of language. To pytanie w szczególności pokazuje trudności związane z językiem. Language functions to allow us to develop very fine differentiations between different kinds of experience. Język funkcjonuje tak, by pokazać różnego rodzaju zniuansowanie doświadczenia. But when we use the word space, it can indicate that there is some such thing as space. Jednak kiedy mówimy jest przestrzeń, to sugeruje tylko to, że może mieć miejsce jakaś rzecz, którą rozumiemy jako przestrzeń. But space is not a thing. Przestrzeń jednak nie jest rzeczą. And is the body in the mind? Is the mind in the body? Czy ciało jest w umyśle, czy umysł jest w ciele? It has to be one or the other. Czy myślimy, że musi być albo jedno, albo drugie? These questions can seem very meaningful, Tego typu pytania mogą zdawać się bardzo znaczące, but we have to be very careful ale musimy z nimi bardzo uważać, because the logic embedded in them is a dualistic logic that sets this against that. bo logika, która jest w nich osadzona, albo w której one funkcjonują, polega na przeciwstawianiu tego z tym. So, do we have a body? Mamy ciało? Sometimes. Tak, czasem mamy ciało. Maybe your body feels heavy or a bit sick, or your foot is sore. Czasami nasze ciało zdaje się ociężałe, albo chore, albo boli nas stopa. So, the arising of sensation seems to deliver your body to you. Ukazanie się wrażenia zdaje się dostarczać nam nasze ciało w doświadczeniu. A lot of the time, we're not aware of our feet. Przez większość czasu możemy nawet nie zdawać sobie sprawy z naszych stóp. The feet are born into the realm of experience when they get cold or hot or wet. Stopy ukazują się w wymiarze doświadczenia, kiedy jest nam w nie za ciepło, albo za zimno, albo kiedy mokną. Another way of saying this is what we experience is experience. Możemy innymi słowy powiedzieć, że to, co doświadczamy, to, czego doświadczamy, to doświadczenie. I don't experience my feet, but rather my feet as an experience. Nie doświadczam moich stóp, doświadczam stóp jako doświadczenie. My feet are revealed to me through the way that I experience them. Moje stopy ukazane mi są poprzez to, jak ich doświadczam. So, if we go back to the question, our everyday experience of a body walking in space. Kiedy wrócimy do tego pytania i wrócimy do tej kwestii doświadczenie naszego ciała chodzącego w przestrzeni.
this doesn't sound like my everyday experience. To nie brzmi jak moje codzienne doświadczenie. I'm walking in the street. Ja chodzę po ulicy. Space is invisible to me. Przestrzeń jest dla mnie niewidoczna. If somebody walks close to me and I have to suddenly move out of the way, then space becomes an experience because there is a contraction of space between us. Jeżeli ktoś nagle na ulicy idzie szybko w moją stronę i muszę się przesunąć, żeby we mnie nie wszedł, to wtedy doświadczam przestrzeni. Wtedy przestrzeń jest doświadczona jako pewnego rodzaju zawężenie. Experience arises as experience. Doświadczenie ukazuje się jako doświadczenie. So, something is occurring. Dlatego też coś się dzieje. What is it? Czym to jest? Let me tell you. Powiem ci. The story I tell you about this something which is occurring Historia, którą opowiadam ci o tym czymś, co się właśnie dzieje, is the process by which I create my version of the something. jest procesem, który służy mi do tworzenia mojej wersji tego czegoś. We have to be very, very clear that our view is the middle way. Musimy mieć tutaj bardzo dużą jasność do tego, że naszym poglądem jest droga środka. We are not concerned with really existing objects out there. Nie zajmujemy się prawdziwie istniejącymi rzeczami i przedmiotami w naszym otoczeniu. Because the only way we can access them is through experience, through our five senses. Ponieważ jedynym sposobem, którym możemy uzyskać do nich dostęp, jest poprzez naszych 5 zmysłów, poprzez doświadczenie. But we're also not saying everything is simply mental. Nie mówimy też jednak, wszystko jest po prostu w umyśle. When I taste something and there's a lot of chili in it, Kiedy skosztuję czegoś i to jest na przykład bardzo ostre, albo jest w tym bardzo dużo chili, there is an intensity of sensation in my mouth. w moich ustach zachodzi intensywność pewnego wrażenia. Something is happening for me. Coś się dla mnie dzieje. It's not just a mental experience. To nie jest tylko doświadczenie umysłowe. The body is a mode of experience. Ciało jest jednym z trybów doświadczenia. Speech is a mode of experience. Mowa czy energia też jest jednym z trybów doświadczenia. Mental activity is a mode of experience. Umysłowe działanie, umysłowe czynności też są trybem doświadczenia. This English word experience I'm using here in the sense of the Tibetan nangwa. Tutaj to słowo doświadczenie służy mi jako tłumaczenie tybetańskiego słowa nangwa. Nangwa can mean light. Nangwa może oznaczać światło. Like in the Tibetan name for the Buddha Amitabha, they say Nangwa Tai, limitless light. Tak jak w tybetańskiej wersji imienia Buddy Amitabhy, Nangwa Taye, czyli nieograniczone światło. Nangwa also means what you see. Nangwa oznacza jednak też to, co widzimy. So light is also what we see. Światło jest też czymś, co dostrzegamy. Nangwa doesn't mean in that sense simply what you see with your eyes. It's also what you feel with your skin, sensation, or like I'm coughing just now. There is some tightening in my upper chest and some taste comes up in my mouth. All of this is Nangwa. It's because Nangwa is also appearance. Nangwa jednak to nie jest tylko coś, co możemy zobaczyć, tak? Tylko to jest też coś, co, nie wiem, możemy też poczuć dotykiem skóry, czy teraz jak kaszlnąłem, to
w mojej klatce doszło do jakiegoś zawężenia, pojawił się w ustach jakiś smak. Nagła to zjawisko, to jest coś, co dzieje się. Since you were born, all you have ever had is experience. Odkąd się urodziliśmy, wszystko, co mamy, to tylko nasze doświadczenia. If you eat an apple, you are experiencing appleness in your hand, in your gaze, in your nostrils, in your mouth, crunching, chewing, and so on. Kiedy jemy jabłko, doświadczamy jabłka najpierw w dłoni, dotykiem, potem czy wzrokiem, widzimy je, wąchamy je, czujemy jego zapach, potem przeżuwamy je, czujemy jego smak i tak dalej, i tak dalej. Your body is revealed to you as direct experience. Nasze ciało też ukazane jest nam jako bezpośrednie doświadczenie. If you have a pain and you go to the doctor, usually they will start by asking you about your experience. Jeżeli coś nas boli i pójdziemy do lekarza, no to lekarz najprawdopodobniej zacznie od pytania nas o nasze doświadczenia. How is it for you? Is it stronger in the morning or the evening? Jak to dla ciebie się przejawia? Jak to się przejawia? Czy boli cię mocniej rano, czy wieczorem, czy po południu? Because you have access to this quality of proprioception, of sensitivity to subtle internal sensation. Ponieważ to my sami mamy dostęp do tej podatności na wrażenia w naszym ciele. If necessary, they can send you for an X-ray or for a scan. Jeżeli to konieczne, lekarz może wysłać nas po prostu na jakieś prześwietlenie albo na jakieś badania. What these interventions do is they provide something to think about. Te interwencje dają nam coś, o czym możemy pomyśleć, co możemy zinterpretować. The doctor is trained to look at the X-ray and to interpret what they see. Lekarz wyszkolony jest w tym, żeby spojrzeć na wynik rentgena i zinterpretować to, co widzi. They can tell you what is wrong according to their system of interpretation. Mogą powiedzieć ci, co jest nie tak, zgodnie z ich systemem interpretacji. If you go to see a Tibetan doctor, they want you to bring the first urine of the morning and they put it in a little jar and stir it around and look at how it bubbles and so on. A kiedy pójdziemy do tradycyjnego tybetańskiego lekarza, on każe nam przynieść pierwszy mocz tego dnia, czyli pierwszy mocz, który oddaliśmy. Jeżeli go przyniesiemy, oni czy przelewają go do słoika, czy mają go w słoiku i mieszają w nim, patrzą, jaką się ten mocz zachowuje, jak się wzburza. This is because the body as a thing is an open field for interpretation. Jest tak dlatego, że ciało jako rzecz jest otwartym polem interpretacji. Everything is open to interpretation. Wszystko jest otwarte na interpretację. What is interpretation? Czym jest interpretacja? It is the movement of mental experience. Jest ruchem mentalnego doświadczenia. So, regarding this, going back to the question about whether space is in the mind. Wracając do tego pytania, czy przestrzeń jest w umyśle? Don't think about these things too much. Nie myśl o takich rzeczach za dużo. Stay close to the immediacy of the occurrence of this moment. Pozostań blisko natychmiastowości wydarzania się tej danej chwili. The showing is undeniable. Ukazywanie się jest niezaprzeczalne. And yet it is ungraspable. A jednak jest też nieuchwytne. When you can have these two factors really present for you,
you have a great sense of freedom. Jeżeli w naszym doświadczeniu rzeczywiście będą obecne te dwa czynniki, wtedy przyjdzie też wraz z tym wielkie poczucie wolności. Because it's ungraspable, there's no need to analyze or interpret or explain. Ponieważ jest nieuchwytne, nie ma powodu analizować, interpretować i tłumaczyć. It's just this, Jest po prostu tym. and we can't say. Więcej nie ma co mówić. So then the next part of this is, at the moment I conceptually understand that what I see is like a reflection in a mirror. Następną częścią tego pytania jest to, że pytający mówi na tę chwilę, że na tę chwilę konceptualnie jest w stanie zrozumieć, że to, co się jawi, jest niczym odbicie w lustrze. And then the person writes, but this is still a concept. How to get direct experience of this? Jednak to dalej jest koncepcja. Jak dotrzeć do bezpośredniego doświadczenia tego? The quick answer to this is stop interpreting your experience. Szybka odpowiedź to przestań interpretować swoje doświadczenie. The more aware you become of how much time you spend explaining events and your life to yourself, you see how busy your mind is. Im bardziej zdasz sobie sprawę z tego, ile czasu, energii poświęcasz, czy w ogóle jak dużo poświęcasz na tłumaczenie, jak dużo życia spędzasz na tłumaczenie sobie samemu wydarzeń swojego życia i układania ich w całość, tym bardziej zobaczysz, jak tego doświadczyć. Oh, in the Tibetan text, they always talk about the three times: past, present, and future. Tybetańskie teksty bardzo często mówią o trzech czasach. To jest to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. The present is a conceptual present. Obecność jest konceptualną obecnością. So if I want to know the time, I look at my watch. Kiedy chcę wiedzieć, jaka jest godzina, patrzę na zegarek. And because we're doing question and answer, I know, oh, it must be Wednesday. Jako że mamy teraz sesję pytań i odpowiedzi, to myślę sobie, no to wiadomo, jest wtorek, przepraszam, jest środa. So this is a conceptual present. To jest konceptualna obecność. But we also have the immediacy of just this. Przepraszam, konceptualna teraźniejszość, ale mamy też natychmiastową obecność właśnie tego, co jest. This is time outside time. To jest właśnie ten czas poza czasem. Or true time. Prawdziwy czas. So in the Tibetan language, they have many terms that say primordial, or from the very beginning, or the original. W tybetańskim języku jest bardzo wiele terminów, które mówią, określają coś jako pierwotne, wrodzone, jakby albo niezrodzone. This is not referring to long, long ago. To nie odnosi się do jakiegoś prastarego czasu, dawno, dawno temu. It means this moment before you tell this moment what it is. To oznacza w tej chwili, zanim powiesz tej chwili, czym ona jest. In the Zen tradition, they call this the face you have before you were born. W tradycji Zen nazywa się to inaczej naszą twarzą, którą mieliśmy przed narodzeniem. When you're born, you get this face that you live inside. Kiedy rodzimy się, zyskujemy tą twarz, jakby w której wnętrzu żyjemy. This is a face which can be identified and commented on and seems to manifest qualities. To jest twarz, którą można utożsamić, można zidentyfikować, której można przypisać jakieś wartości. But your original face is just this. Nasza pierwotna twarz to jest
Po prostu to. Uncatchable. Nieuchwytne. The freshness, the freshness, the freshness. Świeżość i świeżość. I świeżość. And sometimes we think of time as a sequence. We can see it on the watch, the clock, the hands are going round, or digital clock, these numbers are popping up. Czasami myślimy o czasie jako o sekwencji. Mamy zegar, tarczę zegara, u której wskazówki idą w kółko, albo mamy zegar cyfrowy, który pokazuje sekwencję znaków. But if we're counting 1, 2, 3, 4, we're not in the moment, we're in the concept. Jeżeli jednak tak zaczniemy liczyć na sobie 1, 2, 3, 4, wyliczać, to nie będziemy w natychmiastowości chwili, tylko będziemy w koncepcji liczenia. So the naked mind, or the naked moment, which is uncontrived, fresh, raw, unconstructed, Nagi umysł, naga chwila, która jest świeża, surowa, niezbudowana, niestworzona, is always here, jest zawsze tutaj. and it's hidden by your cooking. Jest tylko ukryta przez to, jak ją gotujemy. The dualistic mind, or the dualizing aspect of our mental activity, is constructive. Dwoisty umysł, a raczej dualistyczny element aktywności naszego umysłu ciągle coś konstruuje. It is interpretive. Zawsze interpretuje. It sucks in other ideas and concepts to create a story. Zasysa wątki i koncepcje i tworzy z nich historię. This moment itself, there's nothing to say about it. Ten moment sam w sobie, nie ma co o nim w ogóle powiedzieć. What you can talk about is your conceptualization of the experience. To, o czym możemy powiedzieć, to o naszej konceptualizacji doświadczeń, które miały miejsce. That's why the advice is usually, if you have some meditation experiences, don't talk about them with other people. Dlatego bardzo często mówi się, że jeżeli mamy jakieś doświadczenie medytacyjne, żeby nie rozmawiać o nich z innymi ludźmi. Because the freshness of something unusual occurring will get mixed in with your habitual ways of talking and thinking. Ponieważ świeżość tego i natychmiastowość tego, co się właśnie dzieje, ta niezwykłość tego, co się dzieje, zostanie zakryta i wymieszana z twoim nawykowym sposobem mówienia i myślenia o rzeczach. So the founding Buddha of the lineage is Samantabhadra. Za Buddę, założyciela linii, uznaje się Samantabhadra. Is dark blue in color. Jest ciemno-niebieski. It's like almost like a dark night. Prawie tak jak ciemna noc. Means when it's very dark, you can't see clearly. Kiedy jest bardzo ciemno, nie możemy widzieć wyraźnie. It's more difficult to identify things or specific appearances. Jest dużo trudniej zidentyfikować rzeczy, jakby określić zjawiska. In the dark, everything is undifferentiated. W mroku wszystko jest nierozróżnialne. And he is naked. Samantabhadra jest nagi. He doesn't have earrings or necklaces or clothes. Nie ma kolczyków, wisiorów, nie ma żadnych ciuchów. In the same way, this moment, this fresh moment is always naked. To jest tak samo, jakby to nawiązuje do tego, jak każda świeża chwila, każda chwila obecna jest naga. There's nothing wrong with earrings. Nie ma nic złego w kolczykach.
the form of this particular moment can be illuminated by clothes. Forma tej konkretnej chwili może zostać oświetlona, czy może znaleźć się w rozbłysku wynikającym z, nazwijmy to, ciuchów. Clothes can make the shape of someone's body somehow more visible. Ubranie może sprawić, że kształt czyjegoś ciała będzie bardziej wyraźny. Or they can cover it up. Ubranie może zakryć kształt czyjegoś ciała. So the clothes are there with the naked body. Ubrania są tam wraz z nagim ciałem. You are naked under your clothes. Naszymi ubraniami cały czas jesteśmy nadzy. Your clothes hide or disguise your nakedness, but it doesn't remove the nakedness. Nasze ubrania chowają czy ukrywają naszą nagość, ale nie usuwają jej. So this is how to see your own face directly. To jest sposób dostrzeżenia swojej twarzy bezpośrednio. The thoughts, feelings, associations, and so on are not a problem. They are not something to be removed. Myśli, uczucia, powiązania nie są same z siebie problemem, nie są czymś, czego trzeba się pozbyć. The truly naked is invisible. To, co jest prawdziwie nagie, jest niewidoczne. This is kada, primordial purity. Jest kadak, jest pierwotnie czysty. Emptiness, nothing, nothing, nothing. Jest pustką, jest niczym. But it is inseparable from this effortlessly arising or instant presence or all at onceness, which is our experience. Jest jednak nierozdzielny od tego natychmiastowego ukazania się, tej natychmiastowości ukazywania wszystkiego naraz jako naszego doświadczenia. So this is at the heart of the Dzogchen understanding. To jest właściwie, to leży w sercu, leży jakby w samym zarodku zrozumienia Dzogchen. You don't have to control your mind or your thoughts or your sensations. Nie musisz kontrolować swoich myśli, swoich wrażeń, odczuć. They are the energy of the naked. One są energią tego, co jest nagie. The naked shows itself in this clothing. The naked empty mirror shows itself in the reflection. Nagość ukazuje się poprzez ubranie, czy poprzez jakby zajście ubrania. Tak samo jak zwierciadło, nagość zwierciadło manifestuje się poprzez odbicia. So sometimes when you have an intense experience like anger or irritation or shame, Kiedy zachodzą takie intensywne odczucia, jak na przykład złość, poirytowanie, wstyd, the power of its emergence gives a sense of something dynamic, something is happening. moc powstania tego odczucia daje nam takie wrażenie, że coś naprawdę się dzieje. There's something kind of energized and fresh in that. Że jest w tym coś takiego naenergetyzowanego, coś świeżego, coś właściwego. Just simply stay open. Kiedy pozostaniemy po prostu otwarci, And it's gone. to zaraz zniknie. Don't think about it. Don't try to change it. Nie myśl o tym, nie próbuj tego zmieniać. There's nothing wrong with it. Nie ma w tym nic złego. It is simply an example of the infinite potential of the creativity of the empty mind. Jest po prostu przykładem nieskończonego twórczego potencjału pustego umysłu.
When you see the emptiness of the clothing, the nakedness of the body is there. Kiedy dostrzeżemy pustkę ubioru, wtedy będzie tam też nagość ciała. The two are inseparable. Ponieważ te dwa są nierozłączne. It is already present, Już mamy obecność, but it's not something you can get. ale nie jest też niczym, co możemy pochwycić, czy wziąć, czy mieć. So, as the texts always say, don't tilt forward trying to grasp something. Teksty mówią bardzo często, nie wychylaj się w przód, jakby nie wysięgaj, nie próbuj chwycić. Remain settled, peaceful, open, and the clarity of non-duality will show itself. Pozostań osadzony, spokojny, otwarty i wtedy przejrzystość wszystkiego się ukaże. So that brings us to the end for this evening. Tak właściwie kończymy na dzisiaj wieczór. Thank you to our translators. Thank you to everyone for coming, and to Pedro for keeping the whole Zoom system running. Dziękujemy wszystkim tłumaczom, dziękujemy wszystkim za przybycie, dziękujemy Pedro za podtrzymanie tego systemu Zoom. So we will find some more questions, hopefully arriving, unless everybody is now completely satisfied. And we have a weekend coming soon when we look at this wonderful short text from Rigzingodem. Spróbujemy zaaranżować taką następną sesję wraz z przychodzącymi pytaniami, chyba że już nie będzie pytań, że wszyscy mają już pełną przejrzystość, a niedługo zbliża się też weekend z cudownym, krótkim tekstem Rigzingodema. So now it's time to say goodbye. Czas pożegnań. Hopefully this year some of us will actually meet face to face. Jeżeli wszystko się dobrze ułoży, niektórzy z nas spotkają się twarzą w twarz w tym roku. So have a good evening and bye for now. Dobrego wieczora i trzymajcie się na razie. Bye bye. Bye bye, gents. Bye bye. Bye. Bye, James. Bye. Bye. Ciao. Newton. Bye. Everybody. Come, Obrigado. Tom.